Polskiego, konkursu głównego. Dzień dobry. Witaj. Jest z nami także Alicja Gawron-Jaksik, prezeska Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Witaj, Marlena. Dzień dobry. Dzień dobry. No i oczywiście jest Tomasz Kolankiewicz, dyrektor artystyczny Festiwalu Filmowego w Gdyni. Pierwsza twoja edycja. I może pozwolą państwo, że ja zacznę od Tomka i poproszę o słowo o tym, jak ta selekcja festiwalowa w tym roku, trudnym też oczywiście. I te określenia trudny, dziwny, specyficzny, hardkorowy, także takie określenie się pojawiało, one się będą pojawiać. A zanim dopuszczę cię do głosu, to jeszcze przypomnę, że w tym spotkaniu także mogą uczestniczyć dziennikarze, dziennikarki, więc zachęcamy do tego, żeby się do naszej rozmowy włączać. Tak, no ja przez ostatnie 2 tygodnie mam wrażenie, że nic innego nie mówię, tylko właśnie komentuję, jak to jest inny festiwal i wyjątkowy. No na pewno to był trudny rok, no niemniej jeżeli chodzi o selekcję, to w ogóle tego nie było widać tak naprawdę. To znaczy rzeczywiście było mniej zgłoszonych filmów, zamiast zwyczajowych około 50 tytułów było ich 30, natomiast poziom tych zgłoszonych filmów był bardzo wysoki. Na festiwalu prezentowaliśmy filmy, które były wyselekcjonowane na najważniejsze światowe festiwale z Cannes, Wenecją, Berlinem, z Tribeką, film, który wygrał Tribekę w ogóle. Także te najważniejsze festiwale. Także ten poziom jak gdyby taki stricte filmowy tegorocznego konkursu wydaje mi się, że był bardzo, bardzo wysoki. Ja konstruując tą selekcję rzeczywiście starałem się pokazać taką możliwie jak najszerszą paletę barw jak gdyby polskiego kina. To znaczy rzeczywiście uwzględnić tutaj zarówno kino artystyczne, jak i kino takie bardziej gatunkowe, byśmy powiedzieli, czy właśnie nie wychodzące jak gdyby z art house'u, tylko właśnie raczej gdzieś z kina popularnego. Dla mnie takim wyznacznikiem ważnym był po prostu poziom filmów. Natomiast oczywiście no, poznaliśmy już werdykt. Jest to werdykt, który na pewno może budzić jakieś kontrowersje. Jest to pierwszy raz w historii festiwalu pełnometrażowy film animowany. Ja ten film postanowiłem włączyć do konkursu, więc jak gdyby zgadzam się oczywiście też z tym, że on dostał nagrodę, więc wydaje mi się, że właśnie ta różnorodność była takim głównym, jak gdyby moim takim jakimś przyświecającym mi no, celem właśnie, żeby pokazać właśnie jak najbardziej różnorodne polskie kino. To jeszcze wrócimy, bo oczywiście tutaj też i konkurs filmów krótkometrażowych, i konkurs filmów mikrobudżetowych i myślę, że o tym warto wspomnieć za moment, ale teraz poprosiłabym o też komentarz naszych jurorów, przedstawicieli składu jurorskiego tegorocznego. I najpierw do przewodniczącego jury, pan Lech Majewski. Może poprosiłabym trochę o skomentowanie też werdyktu i tego, jak państwo dochodzili do tych decyzji, ale z drugiej strony też ciekawa jestem i myślę wiele osób pana opinii, jaki pejzaż tego polskiego kina namalowany został przez te filmy, które w tym roku trafiły do selekcji. No, ja byłem zbudowany jak gdyby jakością filmów, taką techniczną. To znaczy, na pewno jest o wiele lepszy poziom wykonania filmów. Jest lepsza scenografia, lepiej są zrobione kostiumy, nieporównywalnie lepszy dźwięk. Ja widzę przez lata bycia na festiwalu w Gdyni, jak dalece rozwija się ta, nazwijmy to, średnia krajowa, że kiedyś to był koszmar słuchanie dźwięku w polskich filmach, a teraz to już jest taki na światowym poziomie dźwięk. Widać tam myśl, reżyserię, widać zbudowanie tego dźwięku, coraz lepiej funkcjonujące czystość dialogu, no takie różne rzeczy, które wpływają ogólnie na odbiór, ale to samo dotyczy też gry aktorskiej, że ona jest, wydaje mi się, coraz mniej teatralna, coraz bardziej filmowa, jest lepsza reżyseria, w związku z tym lepsze scenariusze są, w ogóle te filmy są lepiej zrobione, montowane. Trochę, wydaje mi się, mankamentem jest muzyka. Jakoś tak jakby została w tyle, generalnie rzecz biorąc. Jeżeli chodzi o zdjęcia, no to polscy operatorzy od dawna mają tak wysoką markę w świecie i w Polsce, że
wreszcie nie ma o czym rozmawiać. Także ja byłem bardzo zbudowany. Wydawało mi się, że być może też efekt tej próżni, ponieważ ja 2 tygodnie przed tym festiwalem byłem przewodniczącym głównego konkursu Camera Image, czyli niestety tam oceniając obraz właściwie i przyznając 3 nagrody, myśmy mieli do dyspozycji tylko i wyłącznie wersję internetową, którą poszczególne, oglądaliśmy filmy przedpremierowe i studia hollywoodzkie wysyłały tak jeszcze z moim nazwiskiem poprzek ekranu, więc to było jakieś męczące. Natomiast z radością przyjąłem fakt, że jeżeli będziemy oceniać filmy, to możemy siedzieć w kinie i być na seansie filmowym. Czy też jak Filip Bajon powiedział mi, że był zachwycony faktem, może wszystko oglądać, byle w kinie. Więc to był jakiś taki plus. Jeżeli pani pyta o nasz posąg, czy sposób prowadzenia obrad, no to ja starałem się zachować taki demokratyczny sposób. Punktowaliśmy te filmy i w sumie był Vox Populi, Vox Dei, więc paru moich faworytów w związku z tym nie dostało żadnych nagród, mimo że ja bardzo cenię film Zieja i Zamachowskiego w tym filmie. Tak samo doceniam ten film Szumowskiej. Natomiast te 2 filmy po prostu w tych demokratycznych wyborach nie dostały żadnej punktacji. Co do głównej nagrody, to jestem głęboko przekonany, że to jest właściwy wybór. Ja trochę żałuję, że dopiero my otwieramy tą możliwość, że inne filmy mogą dostać główną nagrodę. Do tej pory twórcy oryginalni, powiedziałbym poszukujący, czy też osobiści byli skazani na pewnego rodzaju getto, które się tam nazywało Inne Spojrzenie czy coś. I w tym getcie tak sobie funkcjonowali z takim zestawem dziwolągów filmowych. Więc chwała Tomaszowi, że dopuścił tą animację do głównego konkursu. Mam nadzieję, że to będzie przyszłość tego festiwalu, do którego ja mam mnóstwo zastrzeżeń przez lata. W ogóle ta atmosfera, jaka tam zwykle panowała w Gdyni, to po prostu, krótko mówiąc, nie najlepsza w porównaniu z innymi festiwalami. Jakoś to środowisko polskie jest bardzo, bardzo konkurencyjne i bardzo takie mało przyjazne, bym powiedział. Są takie koterie, które się tam nawzajem zjadają, więc cieszy mnie to, że byliśmy w jakimś sensie odgraniczeni, mogliśmy siedzieć w kinie i kontemplować sztukę filmową bez przeszkadzajek i bez różnego rodzaju nacisków, ciśnień i tym podobne. Bardzo dziękuję za ten komentarz. To jeszcze do Doroty Masłowskiej w takim razie się zwrócę. Pisarka w składzie jurorskim, ekranizowana oczywiście również, przypominamy. I też myślę, że tutaj patrzę na Tomka Kolenkiewicza. Z radością czekamy na przyszły rok i na to, co się wydarzy z filmem Inni ludzie w reżyserii Aleksandry Terpińskiej. Ale nie o tym teraz. O twój komentarz bym poprosiła. Trochę do tego, jak rzeczywiście w twoim odbiorze to wszystko wyglądało, ale też chciałam ciebie zapytać jako obserwatorkę wnikliwą polskiej rzeczywistości, jaki niekoniecznie filmowy pejzaż, ale jaka Polska przebija z tych filmów, które zobaczyłaś w konkursie głównym? Zacznę może od tego, że ja w ogóle jestem fanką polskiego kina i oglądam polskie filmy z nieprzymuszonej woli w kinach. Po prostu wydaje mi się, że częściej niż moi znajomi. Bardzo lubię obserwować, jak ta rzeczywistość, którą wszyscy widzimy za oknem i ta, której doświadczamy, przekładana jest na język filmu przez polskich twórców
i to mnie jakoś szalenie zawsze interesuje, dlatego pobyt na tym festiwalu i obejrzenie tych filmów w masie no było nie zawsze łatwym, ale bardzo interesującym przeżyciem. Nie potrafię jakoś bardzo mądrze wypowiedzieć się na temat tego technicznego postępu, który podkreślał mój przedmówca, bo po prostu się na tym nie znam. Mnie większość tych filmów bardzo się nie podobała, ale uważam, że były wśród nich 3 albo 4, które są na najwyższym światowym poziomie. I właściwie w tym głosowaniu dość jasno to było widać. Myślę sobie, że bardzo, bardzo interesującym dla mnie momentem były te obrady, bo one w jakiś sposób kompilowały tak niesamowicie odmienne perspektywy, jakie mieli na kino poszczególni jurorzy, obserwując i skupiając się w nich na zupełnie innych aspektach. Co jeszcze mogę powiedzieć? No wydaje mi się, że uderzające jest to, że w tym roku, w tym dziwnym, nietypowym i jak pani powiedziała, hardkorowym roku, zobaczyliśmy bardzo mocno, że kino ma pewną obsuwę względem rzeczywistości, więc od początku do końca festiwalu niemal wszyscy z jurorów odczuwali dyskomfort, patrząc na nieobmaseczkowanych bohaterów filmów. I wydaje mi się, że to było coś bardzo uderzającego, że pandemia i wprowadzone przez nią nowe zasady, na przykład posługiwania się przestrzenią, tak bardzo, bardzo zmieniły świat, ale że pandemia zmieniła go też w tak rozmaitych aspektach, że to już nie jest ten sam świat, a oglądamy filmy, które pokazują jakąś bardzo niedaleką, ale jednocześnie bardzo daleką przeszłość. I to jest coś, co moim zdaniem było uderzające. Nie wiem, jak jeszcze to. Nie wiem, wydaje mi się, że jeszcze, że taką rzeczą bardzo uderzającą jest. Oczywiście w tych obrazach, które w jakiś sposób aspirują do mówienia o współczesności i do uchwycenia jakichś takich bieżących bardzo kierunków, w jakie zmierza nasz świat. Uderzająca jest ta zupełnie skrajnie odmienna wersja rzeczywistości ludzi bogatych, wykształconych i żyjących w generycznych półdworkach na osiedlach strzeżonych, tak jak w Śniegu Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, albo Sweat Magnusa von Horna. A zupełnie czym innym jest tak zwany Wałbrzych. Posługiwaliśmy się takim określeniem podczas obrad jury, czyli bloki, czyli osiedla, czyli kurtki z futerkiem i złe makijaże. Są to jakby dwa zupełnie różne światy, zupełnie różnie obrazowane i wydaje mi się, że na przykład i Sweat i hejter Jana Komasy próbują pokazać ich subtelne przenikania, też ich jakąś tam dziwną koegzystencję, trochę niemożliwą, trochę niewydarzoną. No a poza tym było dużo filmów, które nie opisują rzeczywistości, tylko jakąś wersję przeszłości albo jakąś fantazję na temat przeszłości
nie za bardzo jest w tej chwili o czym mówić. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Tomasz Kolankiewicz, dyrektor artystyczny festiwalu, to jeszcze może wróćmy po pierwsze do tych 2 sekcji, o których tutaj nie mówiliśmy jeszcze, ale bardzo ważnych wydaje mi się, bo też pokazujących, jeśli chodzi o te rozstrzygnięcia składów jurorskich że jest tam mnóstwo ciekawych również tytułów i mnóstwo ciekawych twórców, którzy za chwilę może w konkursie głównym się pojawią. A z drugiej strony też chciałam cię zapytać o doświadczenie tworzenia festiwalu. Już nie będę oczywiście używała określeń tego roku, bo wszyscy je już znamy na pamięć i są dosyć wyświechtane, ale jednak wyzwanie to było spore, żeby I to wynika... I spore dlatego, że z różnych stron myślę spotykaliście się z blokadami. Więc jak to się budowało w tym roku? Zaczynając od tych sekcji, rzeczywiście ten obraz właśnie, o którym pan przewodniczący Lech Majewski tutaj wspominał, obraz polskiego kina i tego postępu technicznego, który w nim zaszedł. Zaczynam tutaj od filmów krótkometrażowych. Ja obserwuję od kilkunastu lat co roku produkcję filmów krótkometrażowych polską i tutaj jeszcze bardziej chyba niż w przypadku filmów pełnometrażowych ten postęp jest widoczny. To znaczy tych 27 filmów, które ja wybrałem do konkursu, to są filmy na bardzo wysokim poziomie, także technicznie. To są takie filmy, które właśnie są dobrze zaświecone, są dobrze właśnie udźwiękowione, są ładnie nakręcone, są dobrze zagrane. To wcale nie było normą jeszcze 15 lat temu, wszystkie te rzeczy. I ten obraz wydaje mi się jest bardzo budujący też na przyszłość. To znaczy ja już wśród tych twórców i twórczyń, którzy pokazywali filmy właśnie w ramach konkursu krótkometrażowego, już widzę kilka nazwisk osób, które są po prostu gotowe do pełnometrażowego debiutu. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Jeżeli chodzi o filmy mikrobudżetowe, no to był taki eksperyment troszeczkę w tym roku. Wydaje mi się eksperyment, który się powiódł jednak. To znaczy te filmy są jakby bardzo, bardzo ciekawe. No wiemy, że one powstawały przy dosyć dużych ograniczeniach finansowych, ale jak widać, no, przynajmniej części jak gdyby z nich w ogóle jak gdyby nie widać tego budżetu w nich. To w ogóle nie jest tak, że jest że ten budżet jest jakąś taką kategorią właśnie tutaj, która jakoś by mocno przebijała. Film Ostatni Komers, który wygrał tą sekcję, no to jest taki film, który myślę, że śmiało po prostu może funkcjonować jako taki pełnoprawny po prostu debiut. Więc No jest już też dystrybutor, więc na pewno zobaczymy ten film wtedy, kiedy będzie już kiedy taka będzie możliwość oczywiście. Tak, natomiast wracając do tego, znaczy odnosząc się do tego drugiego pytania, no bardzo dużo było trudności przy organizacji festiwalu w tym roku. No, wiemy, że największą była ta niemożność jak gdyby pokazania filmów szerokiej publiczności i ta przez niektórych krytykowana decyzja o tym, żeby mimo wszystko festiwal się odbył. Ja się cieszę, że on się mimo wszystko odbył, bo już sam ten fakt właśnie tego werdyktu, ja tutaj zdradzę tylko jedną rzecz, jeżeli chodzi o obrady jury, w których ja jak gdyby nie brałem osobiście udziału, natomiast które jak gdyby śledziłem cały czas. Zapewne z wypiekami na twarzy. Tak, i oczekując, to tylko powiem, że same obrady trwały 7 godzin i 45 minut, więc były to obrady dosyć burzliwe i bardzo takie też dokładne. I wydaje mi się, że w ogóle to spojrzenie, jak gdyby, które tutaj jurorom towarzyszyło na te filmy, było właśnie takie bardzo wnikliwe i dokładne i że jednak ten fakt właśnie, że to się udało w kinie te wszystkie filmy pokazać, jednak był też, wydaje mi się, istotny. Natomiast no ten festiwal był obarczony bardzo licznymi problemami z pierwszej wynikającymi jakby przede wszystkim z tego oczywiście, że zamknięte zostały kina, licznymi problemami organizacyjnymi wynikającymi z tego, że podobnie zresztą jak inne festiwale, no musieliśmy zorganizować jak gdyby nagle zupełnie inny festiwal niż dotychczas to miało miejsce. Natomiast oczywiście zaczęły się też pojawiać inne problemy, takie problemy jak właśnie jakieś tam pirackie jak gdyby ataki na filmy przy okazji festiwali, które poprzedzały nasz festiwal i to bardzo nam utrudniło też rozmowy z producentami, z dystrybutorami, gdzie tutaj jak gdyby no nie było złej woli, wszystkim nam zależy na tym, żeby po prostu piractwa nie było i żeby ludzie nie kradli najzwyczajniej w świecie. Natomiast no, to są takie rzeczy, które rzutują w ogóle, wydaje mi się, też na przyszłość jak gdyby festiwali filmowych.
Więc to były tego rodzaju jak gdyby wyzwania. Ja myślę, że no oczywiście festiwale filmowe też zostały dotknięte pandemią. Pewno nie aż tak jak inne niektóre sektory, ale jednak też to się mocno przekłada. I to nie jest tak, że się da po prostu przenieść taką imprezę jak Gdynia w całości do sieci. Po prostu jest to niemożliwe. Jasne, ale zastanawiam się, bo skoro wspomniałeś o przyszłości, to pozwolę sobie w takim razie zapytać. Oczywiście nie jakieś konkretne już odpowiedzi i rozwiązania, ale czy widzisz na przyszłość jakikolwiek rodzaj połączenia festiwalu w formule tradycyjnej z festiwalem w formule online'owej? Jeśli chodzi o Gdynię oczywiście, bo to jest też specyficzna sytuacja tutaj. Jest, to znaczy wydaje mi się, że w ogóle to jest szersze. Jak gdyby, ja tutaj patrzę na to z szerszej perspektywy niż tylko Festiwal Gdyński. Oczywiście jeżeli chodzi o festiwal w Gdyni, to ten model hybrydowy wydaje mi się, że już po prostu z nami zostanie. Podejrzewam, że to jest tak samo na innych imprezach jak gdyby filmowych, że to jest nieuniknione. Więc mam nadzieję w przyszłym roku już mając rzeczywiście nie 5 tygodni, tylko jednak 9 miesięcy na przygotowanie festiwalu. Mam nadzieję jednak, że ta platforma z nami zostanie. Chciałbym, żeby na niej były prezentowane filmy krótkometrażowe, być może też filmy mikrobudżetowe. To jest oczywiście kwestia jeszcze rozmów z producentami. Natomiast chciałbym, żeby tego rodzaju dostęp, żeby te spotkania z twórcami, żeby to wszystko jak gdyby było w sieci, żeby ludzie mogli po prostu uczestniczyć w festiwalu w przyszłym roku. Znacznie szersze grono widzów niż to miało miejsce w tym roku z powodów oczywistych. Natomiast wydaje mi się, że to jest w ogóle temat na szerszą rozmowę, w ogóle jak gdyby o to, w którą stronę troszeczkę pójdzie, no bo wiemy, że ta pandemia jednak w jakiś sposób przekłada się w ogóle na model produkcyjno-dystrybucyjny, jak gdyby, który jest. Było kilka takich momentów, jestem historykiem filmu, było kilka takich momentów jak gdyby w historii kina, które zmieniały jak gdyby ten model. Oczywiście tym było wprowadzenie dźwięku, oczywiście tym było pojawienie się, no najpierw jeszcze tam pojawienie się w ogóle filmów więcej niż jednorolkowych, potem wprowadzenie dźwięku, potem też w jakiś sposób też pojawienie się telewizji w którymś momencie, która jednak też wpłynęła na produkcję filmową. Na pewno potem wynalazek cyfrowych jak gdyby kamer, to, że przestano jak gdyby kręcić wyłącznie na taśmie filmowej, że możliwe było kręcenie też cyfrowe. I wydaje mi się, że ta pandemia i to, co ona niesie, już zaczęła nieść, ta fala jak gdyby decyzji też w Hollywoodzie podejmowanych, bo to jest problem jak gdyby ogólno, wydaje mi się, całego kina, że właśnie, że już się pojawiały te informacje, że niektóre filmy będą miały równolegle premierę na platformach i w kinach. No niektórzy mówią, że to jest tak, że to jest tylko czasowe. Ja nie wierzę, że to jest tylko czasowe. Mi się wydaje, że jak się już otworzy jakieś drzwi, to już potem jest bardzo trudno je Wydawało zamknąć. nam się, że przełomem jest rozwój platform streamingowych i to, że one tak mocno wchodzą też w produkcję filmową, a pandemia dodatkowo tutaj przyspieszyła i tego akurat nie mogliśmy się spodziewać, że coś takiego nastąpi. Tak, ale to jest jak gdyby, to jest proces, to nie tylko pandemia, bo to jest proces, który jak gdyby trwa właśnie od paru lat i to jak gdyby to szło jak gdyby troszeczkę w tą stronę, że to się będzie troszeczkę przenosić do sieci i kino musi w jakiś sposób na to zareagować. Wydaje mi się, że to jednak jest jakiś moment zwrotny. Ja chcę wierzyć, że kino zostanie, jakby, że to nie jest tak, że to się wszystko jakby właśnie przecież to jest niemożliwe, jakby też, bo dla mnie kino to też jest współudział w kulturze po prostu. Natomiast, że to jakiś wpływ będzie miało na rzeczywistość, myślę, że na pewno. Że to jest niemożliwe, że to są zbyt głębokie zmiany, jak gdyby, które zaszły, żeby to tak po prostu odwrócić i żeby za rok, dwa wszystko jak gdyby było normalnie. Ale ja tylko liczę, że ponieważ wymieniłem kilka tutaj różnych momentów takich zwrotnych, z każdego z nich tak naprawdę kino wychodziło i dalej trwało, więc liczę, że jednak mimo wszystko będziemy. Ale tutaj na ten temat na pewno no jestem ciekaw też, co będą miały do powiedzenia. Jasne, bo właśnie to teraz zmierzamy do tego, żeby trochę też wyjść poza temat festiwalu, do którego pewnie jeszcze wrócimy, podsumowując naszą rozmowę, no bo to spotkanie też jest pewnym rodzajem podsumowania, ale w takim razie kieruję teraz pytanie do Alicji Grawon-Jaksik, prezeska Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Pani Alicjo, poprosiłabym trochę też w kontekście tego, co już przed chwilą powiedział Tomasz Kolankiewicz, ale o Pani spostrzeżenia i jakieś podsumowanie tego roku zaskakującego, myślę, dla wszystkich no po raz kolejny język sam próbuje używać kolejnych określeń, więc powiem najogólniej trudnego, jak to wyglądało i też jakie są perspektywy na rok przyszły, jeśli chodzi o polską produkcję filmową.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję. Rzeczywiście ja przy tych podsumowaniach, których nie da się ukryć, w ostatnim czasie robimy dość sporo jako branża, jako środowisko. Zamiast roku trudnego używam słowa roku pełnego wyzwań. I rzeczywiście myślę, że to jest bardziej, zresztą mam takie poczucie też z racji funkcji, z racji charakterystyki organizacji, którą też reprezentuję, że przede wszystkim nasza rola w tym wielkim zamieszaniu, które nastąpiło w 2020 roku, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Tego rodzaju instytucje, organizacje mają taką funkcję, czy powinny mieć w moim przekonaniu taką funkcję wprowadzenia pewnego ładu i stabilności, czy poczucia komfortu i bezpieczeństwa. My nie wiemy, to pytanie o przyszłość kinematografii, o przyszłość modeli biznesowych, to jest takie pytanie bardzo profetyczne i o ile ja bardzo lubię takie profetyczne przypowieści, o tyle obawiam się, że no nie mamy tutaj jasnych recept. Natomiast widzimy pewne konkretne trendy i sygnały, o których wspominał Tomek, czyli to, co dzieje się już gdzieś za oceanem, co wpływa niewątpliwie i w sposób bezpośredni na rynek europejski i na rynek polski. Tutaj na pewno Marlena jako szefowa sieci kin będzie mogła więcej powiedzieć na ten temat, ale no, wiemy, że jesteśmy w rzeczywistości od marca, w której kina nie działają. Kina są bardzo ważnym elementem dla producentów, elementem oczywiście tego momentu spotkania widza z dziełem, z filmem, ale też biznesowo elementem, w którym następuje jego eksploatacja i moment, w którym my zaczynamy zarabiać, czy zwracać sobie koszty, które związane są z produkcją filmu, a te koszty są dosyć wysokie, to dla nas wszystkich nie jest tajemnicą. No i takim zasadniczym, najważniejszym miejscem z punktu widzenia producentów zawsze było to kino, przynajmniej w ostatnich dekadach. I teraz to się bardzo zmienia. Nie znamy jeszcze odpowiedzi na pytanie, jak bardzo i w którym kierunku. Ja jestem też zwolennikiem takiego podejścia, że rok 2020 z punktu widzenia dużych studiów amerykańskich to jest rok eksperymentów w zakresie modeli biznesowych. To znaczy nie sądzę, żeby wszystkie te podejścia studiów amerykańskich, czy Warnera, czy Disneya były prognostykiem na przyszłość tego, jak dokładnie będzie wyglądał ten model biznesowy. Rzecz w tym, że czy Warner, który postanowił wpuścić bardzo wiele premierowych tytułów równocześnie do kin i do platform online'owych, czym zaskoczył niejako rynek dosłownie parę dni temu. Czy Disney, który 2 dni temu także ogłosił, że oczywiście część tytułów wejdzie do kin, ale nie zastrzegł, czy na wyłączność, a to jest bardzo ważne z punktu widzenia prowadzenia kina, czy także być może zaznaczy tę obecność na platformach. W każdym razie no, zmienia nam się trochę rzeczywistość. To się przekłada w bardzo prosty sposób na finansowanie filmów, no i na myślenie też o tym, dla kogo my te filmy robimy. To znaczy, jeżeli one idą do kina, no to jest to trochę inny kierunek takiego działania także artystycznego, inny, kiedy współpracujemy z dużym graczem, globalnym graczem światowym, takim jakim są platformy. Wtedy już myślimy nie tylko o tym widzu polskim czy międzynarodowym, musimy szukać tutaj rozwiązań, które będą łączyć te dwa światy. Natomiast to wszystko wydaje mi się na razie jeszcze formułą eksperymentu na żywym organizmie, bo powiedzmy to sobie wprost, takiej sytuacji rynek filmowy jeszcze nie miał, nie przechodził. To, co powiedział Tomasz, pewne prognostyki zmian widzieliśmy i COVID przyspieszył te zmiany, ale pozwolił też właśnie na takie bardzo radykalne eksperymenty. Ile z nich pozostanie w świecie, w którym wrócimy do funkcjonowania kin, zobaczymy. Myślę, że w mojej ocenie bardziej liczę się z tym, że mogą się zmienić pewne preferencje i przyzwyczajenia widzów, i pytanie o to, jak daleko posunięty będzie zmiana frekwencyjna w kinach. Ile osób się zdecyduje chodzić do kina jako do miejsca spotkań, ile osób jednak postawi na to, żeby konsumować, oglądać filmy w tych realiach domowych. Natomiast zawsze pamiętam o pewnej prostej prawdzie ekonomicznej, to znaczy tam, gdzie można zarobić, to wszystkie te podmioty, o których mówimy, szczególnie duże globalne firmy, będą chciały zarobić. To znaczy nie wierzę, że jeżeli okaże się, że kino nadal jest tym głównym źródłem przychodu, że pójdzie i pozostanie w niebycie. To jest prosty rachunek ekonomiczny. Zresztą jeżeli chodzi o podejście producentów, zacytuję mojego mentora, który mówił, że producenci to ludek behawioralny. My się bardzo dobrze dostosowujemy do różnych sytuacji, także do różnych zmian, co widać zresztą nawet na przestrzeni tego roku. Marzec był bardzo trudny, produkcyjny. Nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądała realizacja produkcji w COVID-zie, zastosowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa i tak dalej. Natomiast poradziliśmy sobie z tą sytuacją świetnie, o czym świadczą produkcje, które są w toku, o których mówiliście na początku, jak na przykład Inni ludzie. Więc
kończąc w zasadzie mogę powiedzieć, że zmiany są widoczne i one będą, natomiast nie stawiałabym tutaj radykalnej kropki na końcu zdania, jak one będą wpływały na nas jako na branżę i że to już wiemy. Nie sądzę, żebyśmy jeszcze to wiedzieli. A jeszcze dopytam o takie bardziej, być może niekoniecznie tytuły, ale jakiś rodzaj konkretów, jeśli chodzi o, no jesteśmy właściwie u progu, bo te podsumowania zdarzają się nie tylko dlatego, że kończy się festiwal w Gdyni, ale też, że kończy się ten rok i to jest tradycyjny moment na podsumowania, więc chciałam panią zapytać też o perspektywę na rok 2021, jak to teraz wygląda i co można już teraz powiedzieć z pewnością, że będzie powstawać i czego się nauczyliśmy od tej strony właśnie produkcyjnej przez te miesiące, które zmieniły, myślę, na stałe już nasze życie, więc od takiej strony także czysto logistycznej, organizacyjnej, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku. Myślę, że tę próbę przystosowania się logistycznego przyszliśmy bardzo dobrze. To znaczy marzec, kwiecień to był taki moment, w którym zadawaliśmy sobie pytanie, jak produkcja będzie wyglądała, to znaczy jak zastosować te wszystkie rygory, które przecież są obowiązujące we wszystkich dziedzinach gospodarki, także w takim szczególnym miejscu, jak jest plan zdjęciowy i poradziliśmy sobie z tym. Wszystkie realizacje albo większość z nich zaplanowanych została albo realizowana jest zgodnie z planem. Mamy duże tytuły, które się szykują na przyszły rok, które kończyły zdjęcia jesienią i zimą, albo będą je realizować w styczniu, lutym i w marcu. I to są także tytuły międzynarodowe, to znaczy takie, w których Polska jest ważnym partnerem, ale mówimy o produkcjach międzynarodowych, dużego formatu. Produkcji może być mniej, bo niewątpliwie z takiej bardzo praktycznej perspektywy możemy mieć pewien problem z gromadzeniem finansowania, które jest takiego prywatnego, który jest immanentną cechą kompletowania budżetów. To znaczy nie tylko wsparcie publiczne i tutaj trzeba powiedzieć, że tutaj bardzo istotną rolę oczywiście będzie pełnił ten główny nasz partner, czyli Instytut Filmowy. I wydaje się, że przejął na siebie bardzo poważną rolę, taką odpowiedzialną, zapewnienia kontynuacji procesów produkcyjnych i to cieszy. Natomiast naszym zadaniem jako producentów będzie przekonywanie partnerów prywatnych, że ten proces i powstawanie filmów jest bezpieczne i jesteśmy w stanie realizować filmy do końca. Ale wydaje mi się, że te przykłady tych konkretnych tytułów, mówię tutaj o filmie realizowanym Janka Matuszyńskiego, to jest duża produkcja historyczna, żeby nie było śladów. Mówię tutaj o innych ludziach, ale także o kolejnej produkcji firmy Madams, która będzie właśnie tą produkcją międzynarodową. W realiach jednak covidowych. One napawają dużą nadzieją i wydaje mi się, że producenci oprócz tego, że to ludek behawioralny, to także ludek bardzo zdeterminowany, a też z praktycznych powodów, bo pewne zobowiązania trzeba dowieść. Spodziewam się, że może być tych produkcji mniej, natomiast na pewno tytuły, które są planowane, to są bardzo dobre, wysokogatunkowe produkcje. No i bardzo wiele zależy od tych decyzji związanych z kinem i od tych modeli dystrybucyjnych, które się utrwalą. Ale tutaj już pewnie Marlena będzie mogła więcej powiedzieć. Dziękuję bardzo pani Alicjo. To w takim razie teraz oddajemy głos Marlenie Gabryszewskiej, szefowej Stowarzyszenia Kin Studyjnych, ale no właśnie, bo pani Alicja użyła takiego sformułowania, że ekipy się przekonały, że można, natomiast widzowie nie do końca się przekonali po tym, jak kina zostały na powrót otwarte, na moment oczywiście, to okno nie było też takie długie, więc na początek poprosiłabym cię o komentarz rzeczywiście z punktu widzenia kin studyjnych i tego, co ty obserwujesz i co jest związane z... Dobrze, pani Alicjo, że pani użyła słowa wyzwania, więc ja też go teraz użyję. Z wyzwaniami, z którymi właściciele prowadzący kin studyjnych się borykają w tym roku. A potem zapytam o perspektywę na rok 2021. Oczywiście. Dziękuję. Tak, mamy rok niesamowitych wyzwań, niesamowitych zmian. Ja tylko wspomnę, że nawet my jako Stowarzyszenie Kin Studyjnych powołaliśmy do życia platformę streamingową, gdzie oddaliśmy pole kinu artystycznemu i od maja istnieje platforma kin studyjnych pod tytułem Moje e-kino, gdzie z jednej strony pomagamy kinom studyjnym w tym bardzo trudnym momencie,
pomagamy finansowo, ponieważ na tej platformie kupuje się bilety na określone filmy do określonego kina, ale też pomagamy dystrybutorom kina arthouse'owego, którego ciężko szukać na innych bardzo popularnych platformach streamingowych. To nie jest, wiadomo, kino, które generuje ogromne przychody, dlatego też zainteresowanie tego typu filmami jest zdecydowanie mniejsze również na platformach VOD. Stąd nasza przestrzeń i przeniesienie takie połowiczne misji, którą mamy w kinach studyjnych do online'u. Ile ta sytuacja trudna potrwa, nie wiadomo, a przynajmniej ta platforma rzeczywiście jest takim momentem i takim produktem, dzięki któremu z jednej strony kina studyjne mogą cokolwiek zarobić, mogą zarobić cokolwiek dystrybutorzy, ale też jest to przestrzeń, na której gościmy bardzo dużo festiwali filmowych, które prawdopodobnie nie odbyłyby się, gdyby nie ta platforma. Więc rzeczywiście, tak jak Alicja wspomniała, rynek bardzo szybko reaguje na zmiany, które przyspieszył COVID. Takie platformy znane już były i istnieją od kilku lat na zachodzie, między innymi w Wielkiej Brytanii czy w Niderlandach. U nas pewnie powstanie takiej platformy przez najbliższe kilka lat nie było naszym priorytetem, bo naszym priorytetem są kina i zawsze będą, ale rzeczywiście te zmiany, które wymusiła pandemia, bardzo szybko uświadomiły nam, że rynek się zmienia i albo weźmiemy w tym udział czynny, albo pozostaniemy niestety z tyłu. Ja natomiast nie wierzę w to, by rzeczywiście cała kinematografia przeniosła się do online'u. To z różnych względów. Wiadomo, tak jak wspomniała Ala wcześniej, tu jest wszystko rozbija się o ekonomię i o biznes. I pytanie, czy kino traktujemy tak jak rzeczywiście biznes z jednej strony, czy traktujemy je tak, jak wspomniał na początku pan Lech Majewski, jako wydarzenie artystyczne, bo wówczas nie ma mowy o tym, żeby kino artystyczne sprawdziło się w online. To jest połowiczne rozwiązanie, które, tak jak wspomniałam, wymusiła na nas pandemia, natomiast moim zdaniem nie docenimy sztuki filmowej, nie docenimy wielu filmów w momencie, kiedy nie będziemy oglądać ich w kinie. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest właśnie to doświadczenie społeczne, które jest możliwe tylko dzięki współuczestnictwu w kulturze. I mam tu na myśli zarówno kina, jak i teatry, operę. To jest coś, czego żadne najlepsze platformy streamingowe nam nie zastąpią. I właśnie takie doświadczenie i tworzenie takiej wspólnoty, ale też wspólnoty nie tylko oglądania kina, ale także przeżywania pewnych emocji, tworzenia wspólnej wrażliwości, rozmowy o kinie jest możliwe tylko rzeczywiście na ciemnej sali kinowej po projekcji. I nawet jeżeli zmieni się trochę rynek kinowy w Polsce, ale zresztą też na świecie, nawet jeżeli zmienią się właściciele kin, to myślę, że naprawdę dużo musiałoby się jeszcze wydarzyć, żeby kina z powierzchni ziemi zniknęły i żeby widzowie stwierdzili, że nie ma sensu, aby kina istniały. Wspomnę tylko, że 2019 rok to był najlepszy rok w historii polskich kin. Widzowie w tym czasie kupili ponad 60 milionów biletów do kin przy jednoczesnym znacznym wzroście użytkowania platform streamingowych, takich jak Netflix czy HBO. I myślę, że owe platformy streamingowe nie są tyle konkurencją dla kina, tylko są konkurencją po pierwsze między sobą, a po drugie konkurencją w ogóle spędzania czasu w online, czyli tak jak wspomniałam, inne tego typu platformy, gry komputerowe, etc. Bo w ostatnich latach myślę, że nie obserwujemy zmian nawyków konsumpcyjnych widzów, czyli nie obserwujemy odpływu od kin na rzecz platform, tylko obserwujemy zwiększenie konsumpcji na bardzo różnych polach. To są pola właśnie
tradycyjne, czyli kino, teatr, rozrywka, która wymaga od nas wyjścia z domu, wymaga od nas czy samotnego wyjścia, czy też w grupie, ale jakiegoś większego wysiłku, czy są to działania, które wykonujemy w 4 ścianach, ale tak naprawdę efekt ostatnich i zmiany ostatnich lat udowadniają, że po prostu ta konsumpcja rośnie, a nie zmienia się jej model. I byłabym też tutaj ostrożna w mówieniu o tym, że widzowie odchodzą od kin na podstawie 2020 roku i tego, co się wydarzyło, bo kończąc tę długą dygresję i wracając, Karolina, do twojego pytania, rzeczywiście kina otworzyły się w czerwcu, otworzyły się w rozproszeniu, bez przygotowanego line-upu, ale też pamiętajmy o tym, że ten okres otwarcia, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, to jest historycznie zawsze bardzo trudny okres dla kin. To są wakacje, to są urlopy, ładna pogoda i zawsze odnotowywaliśmy spadki frekwencji. Natomiast myślę, że tutaj ogromne znaczenie miało też to, że mogliśmy wyjść z domu po 3 miesiącach lockdownu, gdzie tak naprawdę byliśmy skazani na telewizję, książki, pracę w online, komputer, więc siłą rzeczy widzowie rzeczywiście skorzystali bardzo co zresztą pokazują niektóre zdjęcia czy też filmiki z miejsc turystycznych, skorzystali po prostu z ładnej pogody, miejsc turystycznych, możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu i możliwości wyjścia też do pubów, restauracji, skorzystania z tych form, które przez te 3 miesiące były nam zakazane. Kino było kolejną rozrywką, którą poniekąd mieliśmy przez oglądanie platform streamingowych, ale też było kolejnym miejscem, w którym się zamykamy w 4 ścianach. Abstrahując już od oczywiście strachu przed pandemią, ale po tych 3 miesiącach nastąpił wrzesień i fantastyczne wyniki nie tylko festiwalu Against Gravity, ale też fantastyczne wyniki 2 polskich tytułów, tak? 25 lat niewinności, czyli sprawa Tomka Komendy i Pętla Patryka Wegi. To są filmy, które zrobiły fantastyczne wyniki w czasie właśnie pandemii i moim zdaniem udowadniają, że ten trend powrotu do kina następował i że polskie kino ma się świetnie i rzeczywiście widzowie w pierwszej kolejności w kinach korzystają z polskiego kina, więc bardzo dużym optymizmem napawa werdykt tegorocznego festiwalu i to, że na te wszystkie filmy jeszcze czekamy. One siłą rzeczy przez drugi lockdown zostały przesunięte na 2021 rok i mam nadzieję, że wprowadzenie tych filmów w pierwszym kwartale sprawi, że powrót do kin będzie i dla nas, dla kiniarzy, dużo lepszy, jeżeli chodzi o stronę finansową, ale też będzie dużo ciekawszy dla widzów, którzy widząc tego typu tytuły dużo chętniej wrócą do korzystania z tej formy kultury. Bo są rzeczywiście już wygłodniali, ale jeszcze dopytam z dziennikarskiej przyjemności, obowiązku, jeśli chodzi o użytkowanie platformy Moje e-kino. Na jakim poziomie tam widzowie się zgłaszali do oglądania filmów? Bo to jest też taka zasada, że oglądamy filmy w konkretnym kinie, prawda? Kupujemy bilet do tego kina, które teraz jest zamknięte, ale chcemy je w ten sposób także wesprzeć, no i chcemy obejrzeć film. Więc jak to wyglądało? Wiesz, to też jest ciekawostka. Tak jak wspomniałam, ta platforma ruszyła w maju, czyli tuż przed zniesieniem pierwszego lockdownu i rzeczywiście start był fantastyczny. Później zaobserwowaliśmy spadki w czasie wakacji, wtedy kiedy siłą rzeczy też widzowie, tak jak wspomniałam, wyszli na zewnątrz, korzystali z innych form rozrywek, ale też powoli wrócili do kin. Natomiast to, co się wydarza od października, listopada, czyli od momentu kolejnego lockdownu, to jest naprawdę bardzo ciekawe zjawisko, bo mamy ogromne przyrosty po kilka tysięcy osób w skali tygodnia, więc dynamika wzrostu jest ogromna na tej platformie. Ona się niesamowicie rozwija i rzeczywiście tutaj z jednej strony
Ma na to wpływ line-up, czyli filmy, których nie można zobaczyć na innych platformach. Widzowie, którzy rzadko korzystają z kina tradycyjnie, bądź przez to, że mają określoną sytuację rodzinną, bądź daleko mieszkają od kina, mogą nadrobić braki, ale też fantastyczna oferta festiwalowa, która się u nas pojawiła, sprawiają, że rzeczywiście ten napływ widowni mamy ogromny, ale też to, o czym wspomniałaś, czyli taki mechanizm psychologiczny, że wybierając tę platformę pomagasz kinu, które lubisz. To są kina, mamy na tej platformie ponad 40 kin studyjnych z całej Polski, więc w momencie, kiedy ktoś nie może wybrać się na przykład do kina Bajka w Darłowie, do kina Luna w Warszawie, czy do kina Agrawka w Krakowie, ma szansę pomóc tym kinom i jednocześnie nie jest to po prostu zbiórka pieniędzy, tylko za te 15 zł za bilet po prostu oglądamy film, a jednocześnie mamy świadomość tego, że pomagamy tym kinom przetrwać. To jest też ciekawy aspekt trochę, że rzeczywiście to kino online staje się takim, ze względu na to, że dociera wszędzie, kinem objazdowym XXI wieku, początku XXI wieku. Oczywiście inne trochę emocje temu towarzyszą i inny jest to rodzaj doświadczenia bez tej wspólnotowości, ale mimo wszystko. Jeszcze chciałabym pana Lecha Majewskiego poprosić o komentarz, o pana perspektywę na ten moment specyficzny, w którym się znajdujemy, z perspektywy twórcy. Czy pan to widzi jako jakiś punkt zwrotny w historii kina i naszego przeżywania kina? I dla twórcy, jakie tu perspektywy? Czy coś pana zdaniem się zmienia? Jak to wygląda? Poprosimy, panie Lechu, o włączenie mikrofonu, bo ma pan chyba wyłączony w tej chwili i za chwilę się będziemy słyszeć. Teraz jest już wszystko w porządku. Zacznę może od tej długości naszych obrad, bo rzeczywiście one trwały bardzo długo, przynajmniej 3 razy dłużej niż sobie wyobrażałem, że będą trwały. Ale to było spowodowane tym, że nasze jury było podzielone terytorialnie, że część była w Gdyni, część była poza Gdynią. No i dobrze było poczekać, aż wszyscy zobaczą wszystkie filmy, tym bardziej, że ci, którzy byli poza Gdynią, w innej kolejności oglądali filmy. I dopiero inaczej niż wszystkie inne jury, w których brałem udział, dopiero na końcu mogliśmy zsumować nasze podejście. No, uważałem, że to jest bardzo dobry moment, żeby jednak porozmawiać o każdym filmie i dać każdemu filmowi w festiwalu szansę na przynajmniej dyskusję. I stąd ta długość. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywy, to ja też niedawno brałem udział w takim panelu Amerykańskiej Akademii Filmowej na temat tego roku i jaka jest przyszłość. I tam różni reprezentanci różnych kierunków zabierali głosy i muszę powiedzieć, że to był niebywały taki eye-opener. Rzeczywiście to, co mówił pan Tomek, że skończyły się czasy, kiedy będą premiery kinowe jako wyłączność. Wygląda na to, że to będzie, że takie ogromne środki są potrzebne teraz na reklamę, że ta fala reklamowa zostanie wykorzystana do równoczesnego otwierania filmu w każdym możliwym medium, jakie jest do wyobrażenia. Czyli to nie będzie teraz, to jest stopniowe, że najpierw kino, potem tam streamingi, potem coś, potem DVD, Blu-ray, potem cała taka kaskadowa, właśnie ktoś to porównał, że to nie będzie kaskada, tylko to będzie wodospad. Że jest jeden próg, to wszystko musi jakby zebrać ten aspekt zainteresowania ludzi, który jest coraz trudniejszy. Innym elementem, który był i być może który uruchomił fakt, że Disney i różne inne firmy zaczynają teraz te filmy pomimo ewidentnych strat, jakie ponoszą, puszczać stricte jako streaming, to jest to, że
nawis filmów czekających na premierę kinową jest ogromny i kanibalizacja filmów już występowała w tygodniu amerykańskich filmów, bo 7 dni w tygodniu, a 5 filmów otwierało się każdego tygodnia, czasami 8. No, jeżeli chodzi o wykorzystanie świąt jakichkolwiek, no to wtedy przekraczało to, że nawet kilka filmów dziennie się otwierało. Teraz ze względu na ten nawis no istnieje takie zagęszczenie tytułów, które czekają na dobre czasy, że nawet jeżeli minie pandemia, zostanie to powszechnie ogłoszone, a ponadto ludzie wrócą do kina, w co wszyscy wątpią, w takiej ilości i tak bezpiecznie, jak to było dotychczas. Nastąpił efekt pewnej psychozy u ludzi starszych, u pewnych ludzi, którzy, można powiedzieć, są grupą hipochondryków. I często ci ludzie chodzą do kina. I teraz jest taka psychoza, że nie chcą nigdzie chodzić. No i nawet jeżeli ktoś oficjalnie coś powie, to na pewno taka ludowa mądrość będzie ciągle trzymać się tej pandemii. Następnym elementem, który oni dyskutowali, to był fakt, że do tej pory jakikolwiek biznes po prostu mógł rozwijać się, że był tylko scenariusz A. Teraz menadżerowie, którzy zawiadują tym biznesem, muszą być przygotowani na scenariusz B, na odnowienie się pandemii, na różnego rodzaju nowe pandemie, ponieważ jest też głębokie podejrzenie, że ta pandemia załatwiła, tak to określił jeden z producentów, że stare pieniądze zostały zniszczone przez nowe pieniądze, że dystrybucja stary model dystrybucyjny, który preferował wielkie studia filmowe, które miały swoje kina, swoich ekshibitorów, jak to się mówi mądrze, oni dostali mocno w kość i natomiast te nowe pieniądze, czyli streamingowcy, taki Netflix, który niedawno był w Chapter 11, czyli przechodził bankructwo, nagle jest królem świata medialnego. Więc nowe pieniądze, ponieważ pandemia okazała się świetnym takim mechanizmem zmieniającym proporcje zarabiania, to są obawy, że nawet sztucznie będzie się wywoływać pandemia. Różne dziwne głosy słyszałem i ponieważ ludzie dla pieniędzy są w stanie zrobić wszystko, więc to wcale nie musi być taki odległy scenariusz. Następny jakiś taki element dotyczył krytyki filmowej, że właściwie całe pokolenie tych wielkich krytyków filmowych typu Pauline Kael czy tych wielkich powymierało i ci krytycy, którzy jeszcze mają swoje nazwisko i coś znaczą, bo tam byli również krytycy filmowi, którzy zabierali głos, mówią o tym, że gazety odcinają strony. No, tam, gdzie była zwykle recenzja filmowa, jest coraz mniej stron w tych gazetach i przez to przestrzeń na recenzję się kurczy namiętnie i oni są zmuszani przez swoich szefów czy przez właścicieli gazet do pisania do internetu. I tutaj następuje według nich katastrofa, ponieważ jak oni coś mądrego napiszą o filmie, to mało kto to czyta. Ludzie wolą czytać opinie jakiegoś Joe Schmo, który tam napisał 3 zdania, że film jest do dupy, a coś tam jest świetne, i tak dalej. I ludzie wolą czytać proste takie, Twitter stworzył również pewnego rodzaju taką skrótowość. I ludzie wolą czytać przed pójściem do kina tego Joe czy tą Betty,
niż jakiegoś ustanowionego krytyka z New York Timesa, który tam wysmażył w tym internecie sensowną analizę danego filmu. Więc oni twierdzą, że to spowoduje upadek sztuki filmowej. No takie są przedziwne różne aspekty. Oczywiście kolejną rzeczą, która tutaj jest, że jednak kina artystyczne, te tak zwane art house'y, no to one tak samo cierpią jak restauracje. To są kina, które bardziej polegają na repertuarze filmowym niż na popcornie i specyficzna publiczność, która chodzi do tych kin, jest w głównej mierze publicznością mieszaną. Tak jak generalnie młodzież chodzi do kin takich zwykłych, tak większy rozstrzał ludzi chodzi do art house'ów. No i one są przejmowane, no bankrutują, to są małe zespoły ludzi, trudno jest ich utrzymać. Te pomoce, które teraz idą od rządu, no, są niewystarczające, w związku z tym ludzie szukają innej pracy. Generalnie rzecz biorąc, ja tam również zabierałem głos na tym panelu i można powiedzieć, że no, nie jest wesoło. Tak jak wysłuchałem reprezentantów różnych dziedzin tego przemysłu filmowego, no to wizje były nie za wesołe. I to, jak to mówią Amerykanie, cross the board. Natomiast być może jest to spowodowane frustracją tegoroczną. Być może rzeczywistość ma swoje korekty. I może tutaj jest jakieś światełko, że to nie będzie tak jednoznacznie niszczone sztuka filmowa. Czekamy na tę korektę rzeczywistości w takim razie. Bardzo dziękuję za ten komentarz panu. To jeszcze kończąc już nasze spotkanie, bo też ono ma pewne ramy czasowe, których nie chcielibyśmy nadużywać, to wracam do Tomasza Kolankiewicza i wracam na teren festiwalu, bo oczywiście ta formuła tegoroczna i sytuacja wymusiła tę formułę, ale jest też taki plan, żeby festiwal trochę się rozrósł i rozlał na początek roku, jak już kina będą otwarte, więc gdybyś mógł jeszcze o tym opowiedzieć i myślę, że to będzie też dobra informacja dla wszystkich, którzy bardzo czekają na te filmy, no, zwłaszcza na te oczywiście, które tak hojnie zostały nagrodzone werdyktem. Tak, ten model hybrydowy, taki właśnie, że festiwal z jednej strony odbywa się trochę w sieci, ale jednak, że główna ta część pokazów dla publiczności odbywa się w kinach, właśnie w postaci replik festiwalu, to od początku jakby to było to, jak chcieliśmy, żeby wyglądał w tym roku festiwal. To znaczy nie chcieliśmy właśnie w pandemii zachęcać do podróżowania, też właśnie do przyjeżdżania gości spoza Gdyni do Gdyni. Natomiast chcieliśmy umożliwić szerokiej publiczności jak gdyby udział w festiwalu, po prostu oglądanie tych filmów właśnie w kinach. No, wszyscy wiemy, że jednak filmy lepiej się ogląda w kinie niż no właśnie w domu, czy na komputerze, czy na telewizorze. Jest też taka możliwość, chętni na to byli też z jednej strony producenci, dystrybutorzy, z drugiej strony same kina. No tutaj cieszę się, że jest z nami Marlena Gabryszewska, bo pytaliśmy oczywiście nie tylko multiplexy, które też wyraziły zainteresowanie, z którymi też rozmawialiśmy o tych replikach, ale też właśnie uwzględniliśmy kina studyjne i ten oddźwięk od kin był bardzo pozytywny. Nasz pomysł też był taki, że nie ukrywam, że to było z jednej strony właśnie chęć prezentacji filmów dla szerokiej publiczności, ale z drugiej strony też taka forma solidarności naszej no właśnie z branżą, głównie z kinami i z dystrybutorami, którzy ta relacja jak gdyby wpływów jest 50/50 w kinach, tutaj się dzielą jak gdyby wpływami po prostu kina z dystrybutorami, z producentami i myśmy nie planowali żadnych jak gdyby tutaj środków pobierać z tego tytułu, to znaczy my dajemy nasz brand, dajemy nasz jakby markę festiwalu, natomiast całość wpływów miała iść właśnie do tych dwóch
jak gdyby gałęzi tej całej układanki takiej produkcyjno-dystrybucyjnej. Jako też taka właśnie forma, ten rok jest bardzo jednak trudny. No, takie filmy na przykład jak Sala Samobójców, Hejter, które weszły do kina i były w tym kinie dosłownie parę dni, no bo kina zamknięto. Więc to stało za tym pomysłem. My ten pomysł nadal chcemy zrealizować. Oczywiście ja tutaj oczywiście deklaruję, że my zrobimy wszystko, żeby te repliki powstały, natomiast w którym momencie one będą możliwe, no to tutaj my będziemy też rozmawiać na pewno z kinami, bo to też nie jest tak, że nagle któregoś dnia ktoś w jakimś gabinecie decyduje, słuchajcie, otwieramy i wtedy następnego dnia kina ruszają i po prostu są gotowe, bo to jest jednak proces, to jest kilka tygodni, prawda? To jest też tak, że w tych kinach, teraz patrzę tutaj pod kątem też Gdyńskiego Centrum Filmowego, które też jest przecież kinem studyjnym, to są takie rzeczy, że właśnie na postojowym jest część ekipy tego kina, ale też jak gdyby zrezygnowano na jakiś czas z tam, nie wiem, wynajmów jakichś tam systemów kasowych i tak dalej, systemów biletowych. No to nie jest takie proste, to też trzeba rozpromować jakby Zostawić całą trochę tą czasu na akcję. rozruch także Więc, po decyzji, która zostanie podjęta. Tak, no więc nawet gdyby to było tak, że rzeczywiście kina otworzą się już teraz jakby z początkiem stycznia, no to nie jest tak, że na pewno, że 2 stycznia jak gdyby będą te repliki u wszystkich czekały we wszystkich kinach, tylko też na to chwileczkę czasu potrzeba, ale tutaj na pewno oczywiście będziemy głównie o tym rozmawiać z samymi kiniarzami po prostu. Przepraszam, że to takie brzydkie może określenie branżowe. No w każdym razie z podmiotami prowadzącymi kina, oczywiście też z producentami, dystrybutorami. Część tych filmów była skończona tuż przed Gdynią, także one jeszcze nie mają właśnie tych decepów wszystkich, czyli tego systemu, jak gdyby, z którego jak gdyby odbywają się projekcje w kinach, takiego ogólnoświatowego, jak gdyby normy, jak gdyby tego jak gdyby pokazywania cyfrowego filmów w kinach, więc to też jest tak, że tutaj musimy poczekać, aż to wszystkie klocki będą w jednym miejscu, żeby to po prostu jak najlepiej się udało. Liczę, że już być może na przykład na przełomie stycznia i lutego takie repliki będą możliwe, no ale tutaj oczywiście jesteśmy tutaj uzależnieni od bardzo wielu czynników. No, ja się bardzo cieszę, że te filmy w którymś momencie będzie możliwość zobaczyć w kinie, bo ja je oglądałem jak gdyby na projekcjach właśnie, nie z komputera, ale potem jeszcze właśnie robiąc selekcję, jako że widziałem kilka tych filmów też po parę razy jednak, tak, żeby mieć pewność, że też dobrą decyzję podejmuję, to miałem też takie doświadczenie właśnie, że widziałem i w kinie i też na przykład właśnie w domu na projektorze albo tam w niektórych przypadkach też właśnie na ekranie komputera i wiem, jaki to jest inny film po prostu. To jest jak gdyby ocenianie, czy właśnie porównywanie, czy tak jak właśnie nawet zwycięski film tegoroczny, no to jest tak różne doznanie między kinem a oglądaniem tego w domu, też dlatego, że nie mamy pilota po prostu w kinie, tak? No i tego całego aparatus, tak, jest inny zupełnie. Tak? Więc to jest naprawdę tak, że te filmy jest dobrze oglądać w kinie, więc mam nadzieję, że te repliki jak gdyby spełnią tą swoją funkcję, no przede wszystkim pokazania jak gdyby właśnie publiczności tych filmów, ale też takiego pokazania ich w odpowiednich jednak warunkach do oglądania filmów. Jasne. A to świadczy o tym, że 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych tak naprawdę jeszcze się do końca nie sfinalizował. Już się zakończył. Zakończył się, ale czekamy oczywiście na to doświadczenie obejrzenia tych filmów w kinach pod egidą festiwalu i czekamy na ten restart i korektę. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Tak, Marlena, ja też dziękuję, tylko jeszcze zanim pożegnasz wszystkich, ja tylko jeszcze chciałem bardzo serdecznie podziękować całej ekipie, która tutaj realizowała te wszystkie spotkania przez ostatni tydzień, bardzo dzielnie, bo tutaj my sobie siedzimy we dwójkę, a czasem Kasia siedziała sama albo Łukasz, ale tam jeszcze jest taki drugi pokój, gdzie siedzi kilku panów, którzy nie spali po prostu przez tydzień i tutaj wszystko świetnie to nakręcili. Także ja tylko przepraszam, ale tak na koniec jeszcze chciałem tylko pogratulować. Przy okazji podziękuję całej ekipie festiwalu pod wodzą Tomka i za organizację tego
Znowu użyję tego słowa trudnego, ale jednak ciągłość jest zachowana, festiwal się odbył, filmy dostały nagrody, filmy znakomite, więc myślę, że jest tutaj się z czego cieszyć i tylko po prostu czekamy na to, żeby je móc zobaczyć w normalnych okolicznościach. Marela Gabryszewska, szefowa Stowarzyszenia Kin Studyjnych, bardzo dziękuję za to, że do nas dołączyłaś. Alicja Grawon-Jaksik, prezeska Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, bardzo dziękujemy. Dorota Masłowska, członkini jury konkursu głównego 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, bardzo dziękujemy. I Lech Majewski, przewodniczący jury konkursu głównego tego festiwalu, również dziękujemy bardzo za dołączenie do naszego spotkania. Tomasz Kolankiewicz, dyrektor artystyczny festiwalu. Katarzyna Borowiecka. Bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję również Państwu za te spotkania przez cały tydzień w swoim imieniu i w imieniu Łukasza Maciejewskiego. No i liczymy na to, że w przyszłym roku już spotkamy się w Gdyni, w Gdyńskim Centrum Filmowym, w Teatrze Muzycznym na żywo i będziemy mogli porozmawiać. Do zobaczenia. Do widzenia.